Cześć kochana. Cześć kochana. Już możemy nagrywać? Tak, już jest. Dobra. Jak tam? No dobrze. W krzyżowym ogniu pytań. Jakie mamy podobne buty, zobacz. To są najwygodniejsze, No, co? Ja mogę w nich biegać. totalnie. Totalnie, ja też je kocham. Jak w szkole, to widać? No, jeszcze kawałek. A tak? Tak widać? Czy nie? Teraz już nie. Dobra, bez kartki. No dajesz. Powiedz tylko, Krzysiu, czy dobrze wyglądamy? Bardzo dobrze. Czy moja koszula nie jest aż za bardzo pognieciona i czy ten mikrofon jest okej? Dziewczyny z Dubaju. Cześć, nazywam się Emilia Jaworska, a to jest podcast Dziewczyny z Dubaju, Hair Dubai Story. Dziś odcinek niecodzienny, bo dzisiaj ja zostałam postawiona w krzyżowym ogniu pytań, a pytania zadawały dziewczyny, które były gościniami mojego podcastu, ale też moje koleżanki, dziewczyny z Dubaju, ale też mamy jedną gościnię spoza Dubaju. Będziemy rozmawiać o historii podcastu, o wartościach, no i będziecie mieć też okazję poznać mnie troszkę bardziej. Także miłego słuchania, zapraszam. Tak chciałam cię zapytać, skąd pomysł na ten podcast i szczególnie dlaczego w tym temacie? No Kasia, ty jesteś jednym z powodów, dla których ten podcast powstał i twoja historia niesamowita i o Afganistanie, i o rządzie w Dubaju. Ale wiesz co, no, ten podcast powstał w momencie, kiedy miałam takie duże zmiany w pracy. W sensie przejmowała nas inna firma i sporo osób zwalniano wtedy. I ja stanęłam wtedy przed takim wyborem, czy będę się stresować i szukać innej pracy, wysyłać CV i wiesz, i tak naprawdę żyć trochę w takim chaosie, co się wydarzy, czy przekuć te emocje w coś twórczego. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, co ja chcę robić. I jakby zawołało mnie to moje wykształcenie psychologiczne i to, że ja chcę pracować z ludźmi, tylko jeszcze nie do końca wiedziałam, w jaki sposób chcę z nimi pracować. No i poszłam też wtedy na szkołę coachingu według International Coaching Federation. No i tam uczymy się zadawać pytań. To jest tak naprawdę to są umiejętności dobrego zadawania pytań. I wtedy myślałam sobie, czy tak, chcę pracować z ludźmi, chcę zajmować się coachingiem, mentoringiem prawdopodobnie, ale jeszcze coś. To nie było wszystko. I wtedy, wiesz, miałam też więcej czasu na nasze spotkania, na czas, wiesz, z kobietami tutaj. I jakby uświadamiałam sobie, że jak z wami rozmawiam, no to ja po prostu mam gęsią skórkę. I myślę sobie, że to są takie historie, Trzeba opowiedzieć i pokazać. które warto opowiedzieć. Nawet teraz mam gęsią skórkę, wiesz, jak o tym mówię, bo to jest nieprawdopodobne. Ile trzeba naprawdę pracy, determinacji, odwagi, żeby, wiesz, no zobacz twoja historia. W 2000 roku spakować się i pojechać do Afganistanu na misję. To było trochę wariactwo. No to było wariactwo, no i właśnie to są te wariactwa, które potem, wiesz, prowadzą nas tutaj. I pamiętasz, Kasia, jak ja tobie mówiłam, że jesteś po prostu niezwykła, niesamowita, a ty mówiłaś mi nie. Jakby ja mam swoje problemy, ja mam swoje, wiesz, jakieś... Na 5 razy mnie namawiałaś na podcast. No Chciałam się namawiałam cię, zgodzić. dokładnie, bo mówisz nie, to nie jest najlepszy moment. Ja mówię, Kasia, kiedy będzie najlepszy moment? Nigdy I nie pamiętasz, jest. wyszłaś z tego podcastu i powiedziałaś, ty Emilia, ja chyba jestem niezła. Pamiętam. I to jest trochę też o tym, żebyśmy jakby mówiły sobie nawzajem te dobre rzeczy, wiesz, bo jakby możemy oczekiwać od świata, że jejciuś, dlaczego mamy takiego pecha, dlaczego nam nie wychodzi, ale kurczę, uśmiechnij się do tej drugiej osoby i dodaj jej trochę skrzydeł i zobaczysz, że to do ciebie wróci. Do mnie wraca to z taką mocą, no, że ja po prostu latam z Ale wami. to jest prawda, to wraca i to jest fajne, że mamy takie, że tak powiem, community nasze, że możemy się tym dzielić i mówić sobie, bo ja myślę, że najgorszy problem jest to, że my zapominamy, mamy strasznego krytyka w sobie i ktoś nam nagle powie, że nie, ale ja o tobie myślę zupełnie co innego. Tak. I ty nagle, to ja nie powinnam tak o sobie myśleć. Dokładnie, dokładnie. A teraz w związku z tym, że jak gdyby poznałaś tyle kobiet, jesteś ileś już lat w tym Dubaju, jaka była Emilia, która tu przylatywała, a jaka jest Emilia dzisiaj?
No i znowu nie wiem, na ile to jest kwestia miejsca, a na ile to jest kwestia mojego rozwoju i mojej zmiany, mojej ewolucji. Wiesz, no ja na pewno byłam dużo bardziej w tych męskich butach w Polsce, na 100%. Byłam bardziej w takim trochę konkurowaniu, tej takiej, że muszę udowodnić coś. Muszę sobie udowodnić przede wszystkim, że wiesz, mogę tak bardzo dużo i że muszę robić tak dużo, żeby sobie udowodnić chyba tą swoją wartość. A teraz mam chyba tak, że skupiam się na mniejszej ilości rzeczy, wchodzę głębiej w te rzeczy i robię je bardziej chyba dla siebie, A nie a nie dlatego, żeby ktoś mi powiedział, że jest okej. I okazuje się, że w momencie, jak robisz to dla siebie, no to ludzie nagle też uważają, że to jest okej i dają ci tę informację zwrotną, chociaż ja się nią już w tym momencie nie potrzebuję tak bardzo karmić, bo już mnie to mniej obchodzi. Jakby to jest bonus, który jest świetny, jest super i to też daje motywację, że to jest w ogóle sens nagrywać te podcasty, rozmawiać z wami, wiesz, robić to, co my tutaj robimy, ale on mnie jakby nie definiuje. To prawda, ja cię poznałam chyba z 5 lat temu i ja widzę różnicę. Ja widzę też różnicę, jak te podcasty dały ci skrzydła, jak cię po prostu za każdym razem promieniujesz. A tego ci brakowało, więc... Tak, bo wiesz co, mnie się wydaje, że to, czego się nauczyłam, to ja się trochę czułam czasami taka, każdy z nas się czuje czasami trochę takim outsiderem, nie? Takim trochę innym, że masz jakieś takie swoje dziwne rzeczy i trochę się tak blokujesz, żeby pójść tak na całość. I chyba te podcasty i to w ogóle, jak zaczęłam to robić, pokazało mi, że popłynęłam. I po prostu totalnie mi to pokazało, że im bardziej jestem sobą, im głośniej mówię to, co czuję i w to, co wierzę, nawet jeżeli komuś to się wydaje dziwne, no to moja watacha, osoby, które są w moim otoczeniu, one stoją za mną takim murem, że I dmuchają w skrzydła. Że ktokolwiek by coś o mnie powiedział, to ja wiem, że ja mam w was taki po prostu krąg wsparcia, że to nie ma prawa się wykrzaczyć. Prawda. Pięknie. Cześć Emilka, ile jesteś lat już tutaj w Dubaju? No prawie 8, ponad 8. No to sporo, ja dopiero 5, ale jak zmieniło się twoje życie? Jak zmieniłaś postrzeganie na Dubaj? Przez te 8 lat, wiesz co, no na pewno myślę, że tak po 5 chyba latach zaczęłam myśleć o Dubaju jako o domu. Zajęło mi to trochę, bo ja nie byłam fanką Dubaju. To nie było tak, że ja tutaj przyjechałam i się zachwyciłam czymkolwiek. Nie, mnie jakby budynki nigdy nie zachwycały. Szybkie tempo życia również mnie nie zachwyca, bo mnie zachwyca natura, przyroda, spokój, bezpieczeństwo. To akurat tutaj było i to jest do dzisiaj niesamowite. Ale to, co mnie tutaj urzekło, to jak otwarci są tutaj ludzie. I jak to jest miło, i jak to jest przyjemnie, i jak to jest po prostu, że wchodzisz do windy i ludzie do ciebie zagajają i mówią cześć i życzą ci miłego dnia i dziewczyny cię zatrzymują i mówią ci pięknie wyglądasz i chce ci się po prostu uśmiechać i też i być takim pozytywnym dla innym i ludziom się chce robić. Ja chcę tutaj wyjść na jakiś sport, mam zaraz 5 osób, które też będzie to robiło. Mówię, słuchajcie, mam w zamrażalniku pierogi, mam 20 osób w domu za 2 godziny, które jedzą te pierogi ze mną. Wiesz, po prostu ludziom się chce. Chcesz zrobić jakiś projekt, jakiś biznes, ludziom się chce. I to jest coś, co mnie nakręca. Wiesz, a jak chcę naturę czy spokój, wracam do ukochanej Polski albo jadę na wakacje i też to mam. Natomiast to, jak mi jest tutaj po prostu łatwo, idę do lekarza, lekarz poświęca mi co najmniej godzinę, pielęgniarka jest uśmiechnięta, miła, robi wszystko tak, żeby mi było przyjemnie. Nawet miałam teraz gości z Polski i dziewczyny mówiły, że to jest w ogóle niewiarygodne, jak tutaj jest czysto. Ja, wiesz co, szłam z psem i moja koleżanka zapytała, czy to jest okej, że mój pies tutaj się załatwi, bo to jest tak czysto. Ojej, naprawdę? Tak, i myślę sobie, no jest czysto. No rzeczywiście mieszkam na takim osiedlu, które jest po prostu jak, wiesz, jak centrum handlowe. Tak, ale my chyba też dbamy o to, żeby tak czysto tutaj było. No nie wszyscy, ale większość osób, prawda? Na pewno dbamy o to, jakie mamy nastawienie. I wydaje mi się, że ludzie tutaj jakby chcą, żeby było dobrze. I my jesteśmy tutaj, wszyscy jesteśmy przyjezdni. I trochę jest tak, że my też sobie chyba pomagamy, bo my sami tej pomocy dostaliśmy od ludzi
I teraz jak przyjeżdżają tutaj nowe osoby, to pomagamy tym nowym osobom tutaj się rozgościć. I nie mamy tutaj jakby rodziny w większości, rodzin w sensie mamy, cioci, babci, wujka. I my dla siebie trochę jesteśmy taką rodziną. Każdy z nas wie, że jak coś mi się stanie, to ja nie zadzwonię do taty, żeby mi pomógł i przyjechał do szpitala, tylko ja zadzwonię na przykład do ciebie, czy do innej osoby mi bliskiej i mogę na nią liczyć. Pomoc. Tak. I ostatnie nasze pytanie. Chciałam się zapytać, jeżeli młoda osoba przyjeżdża tutaj do Dubaju, jaką radę byś jej dała? Wiesz co, jaką radę? No na pewno jeżeli jesteś jakby zamknięty w swoich w jakichś takich stereotypach albo w ocenach, albo myślisz, że świat jest tylko biały albo czarny, no to kompletnie tutaj sobie, to nie jest miejsce dla ciebie po prostu. Że jeżeli oceniasz, że tak trzeba żyć, bo inaczej to jest źle, no to nie jest miejsce dla ciebie, bo tutaj po prostu ludzie żyją naprawdę różnorodnie. Tu jest tyle kultur, tyle różnych środowisk, że bez tej otwartości po prostu się nie da. Ale też wiesz co, to pytanie nasuwa mi, jaką radę dałabym sobie młodszej, to powiedziałabym sobie, że jak chcesz coś robić, to nie czekaj z tym, bo może już ci się później nie chcieć. Dokładnie. A jak to było z twoim podcastem? No bo tak zaczęłaś go kiedy? Rok temu. I no tak jak mówisz, nie czekaj z tym. I czy miałaś po prostu taki moment, że teraz jest ten moment, żeby założyć ten podcast, bo wiesz co, no stwierdziłam, że nigdy nie będzie lepiej. Że nigdy nie będzie lepiej i nigdy nie będę na 100% przygotowana. Wiesz, zaczynając wtedy, oczywiście mogłabym od razu iść do super studia, mogłabym mieć od razu super, wiesz, kamerę, oświetlenie i tak dalej, ale ja wychodzę z założenia, że lepiej zacząć coś i potem jak ty się przekonasz, że to ci sprawia frajdę, że to ma w ogóle jakiś sens, to ulepszać, niż zrobić coś na 150%, spalić się i potem stwierdzić, że to nie jest dla ciebie. Więc ja uważam, że start small and grow, a nie po prostu na 200%, wiesz, bądź przygotowana na 200%, a potem sobie uzmysłowisz, że nie do końca to jest to. O, cudownie. Emilka. Jestem tutaj u dziewczyny z Dubaju, trochę wiesz, ta przyjezdna, która tutaj przyjechała i zaczyna oglądać twoje życie na co dzień tutaj, widząc jak się odnajdujesz, jak się cieszysz, jak opowiadasz o tym mieście i zastanawiając się, jakie pytanie tobie zadam, w sumie przyszło mi tylko jedno do głowy. Gdyby nie Dubaj, to co innego, bo widać, że miasto, które się rozwija, cię bardzo nakręca. Czy w ogóle jest jakieś inne miejsce? Czy Dubaj to się stało tym twoim miejscem? Wiesz co, zastanawialiśmy się też z moim mężem, czy kiedyś, jak być może będziemy wyjeżdżać z Dubaju, czy nie wiem, może na emeryturę, to czy chcemy mieszkać w jakimś innym kraju. I jeszcze takiego kraju nie znaleźliśmy. Podobają mi się, wiesz, Włochy, podoba mi się południe Francji, podoba mi się trochę Hiszpania, ale nie chciałabym chyba tam mieszkać na stałe. Mogę tam jeździć na wakacje, ale nie czuję, żeby to było miejsce, w którym chcę być. Natomiast no już teraz po tylu latach, jak wracam do Dubaju, no to czuję, że wracam do domu. To już wiesz, już znam te uliczki, już znam te miejsca, już znam ten klimat, wiem czego się spodziewać. Czuję, że też mam tutaj wspierające środowisko ludzi, z którymi funkcjonuję. No i nie chcę się już dzielić na więcej miejsc. Jakby Polska jest moim sercem, i ona zawsze będzie moim sercem i ja zawsze będę tam wracać. Jak Chopin, po prostu serce będzie w Polsce. Zawsze serce będzie w Polsce i mogę sobie tutaj być, mogę tutaj robić biznes, mogę tutaj wypoczywać na pięknym basenie, w piękną pogodę zimą, ale mój dom i moje serce zawsze będzie w Polsce. Super, czyli masz swoje takie miejsce na ziemi, tak jak mówisz, do życia, a Francja czy Włochy idealnie na wakacje, bo wtedy też nie mierzysz się z tymi bolączkami dnia codziennego, tylko właśnie dzięki temu to będą twoje miejsca wakacyjne, czyli bardzo fajnie, bo zawsze będziesz z nich korzystać i się tam relaksować. Tak, i to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że każde miejsce, w którym mieszkamy, to będzie ta codzienność, to będą te problemy życia codziennego, to będą te rachunki, to będzie ten czasami bolący kręgosłup i czasami ten pryszcz tutaj, który będzie mało komfortowy. A wakacje to są wakacje, więc... Dokładnie tak.
To słuchaj, no powodzenia i mam nadzieję, że nieraz cię tutaj jeszcze będę w takim razie odwiedzać. A ja trzymam za ciebie kciuki Dzięki. i zapraszam częściej. Dzięki. Emilia, co cię najbardziej zaskoczyło w historiach dziewczyn z Dubaju? Czy były takie momenty, kiedy sobie pomyślałaś, tego się nie spodziewałam? Wiesz co? To, co mnie chyba zaskakuje za każdym razem, to, że każda z nas niesie tak głębokie historie, których na zewnątrz w ogóle nie widać. I w życiu na co dzień mamy tak mało czasu, żeby usiąść i tak jakościowo skupić się w 150% na drugiej osobie, żeby naprawdę tej historii wysłuchać. Bo mamy tendencję do takich rozmów, wiesz, troszeczkę ja powiem to, ty powiesz to i traci się jakby to skupienie na drugiej osobie i tą ciekawość tylko wobec tej drugiej osoby. A ten podcast i w ogóle też przygotowania do tego podcastu jakby wymagają i też nauczyły mnie tego, że ja muszę mieć wtedy totalne skupienie na tej drugiej osobie. I są takie sytuacje, które mnie, wiesz, czy poruszyły, czy zaskoczyły, czy wzruszyły. No i mogę tutaj podać przykłady. Podaj jeden przykład. Na przykład, wiesz, historia Magdy Orzechowskiej o jej chorobie nowotworowej. Ona była dla mnie o tyle poruszająca, że Magda też po raz pierwszy opowiedziała tą historię sobie. Okej. Więc to nie była tylko taka podróż, że ja się tutaj dowiedziałam czegoś nowego, bo ja Magdę poznałam, jak ona była jeszcze, nie miała włosów, jeszcze się zakrywała, była po chemii. Natomiast nie znałam, wiesz, szczegółów tej historii, a ona przez te kilka lat, przez te 7 lat nie wracała do tej historii. I w momencie, jak ją opowiedziała, to była dla niej taka niesamowita podróż emocjonalna, no ale dla mnie też. Twój podcast łamie stereotypy. Ale czy ty, zanim go zaczęłaś, sama miałaś w głowie jakieś stereotypy, które czułaś, że musisz przepracować? Miałam i wydaje mi się, że ten podcast i w ogóle to, że dzisiaj jestem tak bardzo za wspieraniem się kobiet, za tym, żebyśmy sobie dmuchały w skrzydła, jest też spowodowane tym, że kiedyś byłam dużo większą chłopczycą. I jakby lubiłam w sobie te męskie cechy, lubiłam w sobie, wiesz, to, że jestem, nie wiem, twarda, że jestem jak buldożer w dążeniu do celu, że potrafię być, wiesz, jakaś taka silna. I myślałam, że to jest męskie. Natomiast dzisiaj wiem, że moja ta moc prawdziwa jest też, wiesz, w mojej kobiecości. I wydaje mi się, że to, co się na pewno zmieniło, to, że kiedyś kobiece zainteresowania wydawały mi się przejawem słabości, a dzisiaj jestem za tym, żeby właśnie te kobiece zainteresowania w sobie wzmacniać i wspierać kobiety w tym, a nie w żaden sposób krytykować czy podcinać im skrzydło. Super. I to jest taki stereotyp, który musiałaś u siebie przepracować, jeśli chodzi o dziewczyny. Tak. A jeśli chodzi o dziewczyny z Dubaju, czy masz jakiś konkretny stereotyp? Nie, ja wiesz co, w ogóle się nad tym jakby chyba nie zastanawiałam, jakie mogą być dziewczyny z Dubaju, natomiast to, co mnie tutaj, jak już jesteśmy w tym gronie, urzeka, zachwyca, to jak my się tutaj potrafimy jednoczyć, jak potrafimy się wspierać i dla mnie to jest naprawdę wyjątkowe. I też to, jak jesteśmy różnorodne, bo każda z nas jest tak totalnie inna, ale to wiesz, czy Dubaj, czy Polska, czy jakiekolwiek miasto, to wszędzie tak jest. Tylko, że to, że nam się chce i że wiesz, chociażby dzisiaj przyszło tutaj tyle osób, a na naszym spotkaniu networkingowym będzie 40 dziewczyn. Tak. Komu chce się rano w niedzielę, wiesz, wstać i nie dosyć, żeby być tutaj o 8, żeby nagrać podcast, to jeszcze, żeby 3 godziny spędzić z innymi kobietami, wiesz, na jakichś Kobietom rozmowach. bizneswomen z Dubaju się chce zawsze. Dokładnie. I to jest wyjątkowe i to jest przepiękne. I wiesz co, i jeszcze jak właśnie wymyśliłam ten podcast, to właśnie wtedy sobie to uzmysłowiłam, że to nie chodzi o to, żeby łamać jakiś stereotyp, bo nam się wydaje, że ludzie o nas mówią jakieś negatywne rzeczy. W ogóle to nie o to chodziło. Chodziło właśnie o to, żeby pokazać, żeby dać innym taką inspirację, że można osiągać niewiarygodne rzeczy, będąc sobą, będąc w swojej autentyczności, w swojej prawdzie i będąc też nie w tej konkurencji czy takiej walce ego, ale w tym wsparciu i w takiej fajnej, życzliwej atmosferze. No i też chyba, żeby pokazać tą całą różnorodność i tą całą głębię, która Tak, no zdecydowanie.
Powiedz mi, czy prowadząc podcast Dziewczyny z Dubaju, jak wiemy, jest to bardzo przewrotna nazwa i wiemy, do czego nawiązuje. Czy masz takie poczucie, że bierzesz na siebie jakąś odpowiedzialność społeczną i czy czasami ci to ciąży? Tak, pierwsza odpowiedź na pierwszą część pytania, czy czuję odpowiedzialność? Czuję odpowiedzialność. Myślę, że jak ktoś wypowiada się w przestrzeni publicznej, to powinien brać tą odpowiedzialność i nie rzucać słów na wiatr. I też zależy mi na tym, żebyśmy w podcaście mówiły o rzeczywistych doświadczeniach, o faktach, a nie szestały jakimiś opiniami takimi, które mogą być gdzieś tam krzywdzące, albo szczególnie w kontekście Dubaju nieprawdziwe, bo to tutaj jest dosyć mocno weryfikowane, więc te informacje, które przekazujemy, są prawdziwe, a przynajmniej osoby, które je wypowiadają, no mogą się pod tym podpisać. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. No i czuję też bardzo dużą odpowiedzialność za moje gościnie, bo jednym z pierwszych moich takich założeń było, że ja przedstawię wszystkie te kobiety w jak najlepszym świetle. Nie zależy mi na jakichś igrzyskach i żeby doszukiwać się jakichś takich, wiesz, kontrowersji na siłę. Szukać clickbaitów? Dokładnie, to nie jest moim celem. Moim celem jest autentyczność i prawda i tak naprawdę jakby wzbudzanie takich prawdziwych emocji. I też w tych naszych rozmowach te emocje są prawdziwe, one nie są udawane. To nie jest jakiś wyreżyserowany scenariusz, że dzisiaj będziemy mówić o tym, żeby wzbudzić takie reakcje, tylko to są prawdziwe emocje. No i też, wiesz, wydaje mi się, że też dziewczyny, zanim zaczęłyśmy nagrywać, chyba już musiały mi na tyle też ufać, żeby zgodzić się, szczególnie w tym pierwszym sezonie, wystąpić w podcaście Dziewczyny z Dubaju i zaufać mi na tyle, żeby nie bać się, że zostaną postawione w jakimś negatywnym świetle. Tylko że po to prostu będzie pozytywna inicjatywa. Tak, więc to mi dało już bardzo dużą też motywację na samym początku i czułam i nadal czuję taką bardzo dużą wdzięczność za to, że dziewczyny mi w tym zaufały. No i mam nadzieję, że nie zawiodłam. Super. A ciąży ci to czasami? Ta odpowiedzialność? Czy ciąży mi odpowiedzialność? Wiesz, jest to dla mnie emocjonalnym obciążeniem nagrywanie podcastów na tej zasadzie, że po prostu chcę, żeby one, no żeby to wyszło dobrze. Więc jest to... bywa to obciążające. Jest to praca jak każda inna. Jest to przyjemność, jest to duża satysfakcja, ale jest to też praca, więc no, ja tak czasem mówię, może tego nie widać, ale że ja pracuję w tym momencie na 2 etaty. Jeden to jest etat i moja praca, a drugie to jest przygotowanie, produkcja, zapewnienie, żeby wszyscy czuli się też dobrze, no i żeby to było cały czas ciekawe dla odbiorców. No ja myślę, że super, że mówisz, że bycie podcasterem, podcasterką to jest też ciężka praca, bo mi się wydaje, że wielu podcasterów jest niedocenianych, bo ludziom się wydaje, okej, to co ja sobie włączę i odsłucham, to tyle samo czasu on poświęcił na to, żeby to wrzucić w internety. A tak naprawdę wiemy, że to jest że jest zupełnie inaczej, że to jest ciężka praca i bardzo dużo czasami trzeba kompetencji posiąść, których się nie ma na przykład na co dzień, jak się pracuje gdzieś w korpo, czy się prowadzi biznes. Tak, no wiesz co, no dla mnie to była zupełnie taki skok w nieznane i skok na główkę, na głęboką wodę, ale wiesz, ja lubię takie wyzwania, więc dla mnie to było super, ale też to jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo wydaje mi się, że ktoś, kto coś robi, nie skrytykuje osoby, która zaczyna albo która coś innego robi, bo wie, ile pracy to wymaga. Nawet najbardziej coś, co wygląda super naturalnie i prosto, to tam często jest tak duże zaplecze przygotowania, wiedzy, doświadczenia, nauki, że tylko osoba, która to coś robi, jest w stanie to w pełni docenić. Dokładnie, a wydaje mi się, że hejterzy, którzy tylko hejtują, są osoby, które najczęściej nic nie robią albo są tak sfrustrowane, że wydaje im się, że ludzie, którym coś wychodzi, mają szczęście. Że im to wychodzi. Że im to po prostu wychodzi, a my po prostu wiemy, że to szczęście to jest 1%, a 99% to jest po prostu ciężka praca i konsekwencja. Wyobraź sobie, że jesteś teraz w samolocie z Warszawy do Dubaju. Co byś powiedziała młodszej sobie, a co byś przemilczała? Okej, dobra. Dobra. Powiedziałabym sobie to, co sobie zawsze powtarzam i to, co mi też mówił zawsze mój tata, czyli nie bój się, nie, inaczej, bój się i rób. Bój się i rób. Bój się i rób, bo strach zawsze będzie, jakaś niepewność, ale to nie ma znaczenia, po prostu bój się i rób.
I też chyba to, co mówiła mi zawsze mama, co mnie zawsze denerwowało kiedyś, ale dzisiaj z perspektywy czasu i chyba wieku to potrafię docenić. I to jest to, że uważaj na siebie. I zawsze jej mówiłam, no mamuś, no przecież to jest wiadomo, że będę na siebie uważać. Natomiast myślę, że pomimo tego, że żyjemy w super bezpiecznym miejscu, to jednak zawsze musisz mieć z tyłu głowy, że twoje bezpieczeństwo jest nadrzędnym priorytetem i trzeba po prostu na siebie uważać. No i też powtarzałabym sobie zawsze, ale ja to mam od dziecka i to też to, co rodzice mi dali, to, że rób co chcesz, oczywiście ostrożnie, ale rób co chcesz, my zawsze jesteśmy. I myślę, że to zawsze, przez całe życie dawało mi niewiarygodnie wielką siłę, pomimo tego, że oni być może nie mieli dużo, to ja wiedziałam, że jak mi się powinie noga, że jak świat się obróci przeciwko mnie, to oni tam są i ja zawsze mam gdzie wrócić i zawsze mnie wesprą. I to jest coś niewiarygodnego, co wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby rodzice też dali dzieciom. A druga część pytania, bardzo interesująca, co bym przemilczała. Dokładnie. Jest taka jedna rzecz, wiesz? Wydaje mi się, że jak tutaj przyjechałam, to wydawało mi się, że przyjeżdżam tutaj na 2-3 lata może i że wrócę i że to będzie możliwe. Dzisiaj już wiem, że ja już jestem innym człowiekiem. Że 2 lata to się nie wydarza. Tak, ale już ciężko byłoby mi wrócić do tego samego. Ja już nie jestem w tym samym miejscu, w którym byłam. Że moja głowa już funkcjonuje inaczej, moje spojrzenie na świat jest inne. I kocham Polskę bardziej niż chyba kochałam, jak wyjeżdżałam z niej, bo teraz doceniam to, co wtedy mi się wydawało takie normalne. Natomiast żyjąc w takim środowisku kosmopolitycznym i mając takie możliwości, jakie daje to miejsce, ciężko chyba byłoby mi wrócić w tym momencie do Polski. Tego się nie spodziewałam i nie wiem, czy pewnie bym się zdecydowała, tak myślę sobie, ale nie wiedziałam tego, że to mnie aż tak zmieni. Super, dzięki. No dobrze. Emilko, do swojego podcastu zapraszasz naprawdę niesamowite gościnie. Sama o nich mówisz, kobiety petardy, więc tak sobie myślę, na pewno mają jakieś cechy wspólne. I czy po tylu rozmowach już jesteś w stanie przekazać nam przepis na taką mieszankę wybuchową? O wow. No wy jesteście kobietami petardami, wiesz, my wszystkie jesteśmy kobietami. W ogóle kobiety są niesamowite. I wiesz co? Mieszanka wybuchowa i cechy wspólne. Wydaje mi się, że każda jest z nas tak różna, ale rzeczywiście są takie rzeczy, które nas łączą, wiesz? I które te kobiety petardy łączą. I wydaje mi się, że to jest taki brak roszczeniowości do świata, że coś nam się należy. Tylko to jest jednak konsekwencja i praca i wysiłek. I tak, to jest szczęście, to jest nastawienie na cel, to jest, wiesz, jakaś determinacja, ale to przede wszystkim jest działanie, które popiera to marzenie i dążenie do tego celu. I to nie są na pewno kobiety, które są leniwe, które, wiesz, które będą mówiły, że to mi się nie udało, albo które będą zrzucały na innych przyczyny swoich niepowodzeń, tylko raczej są to dziewczyny, które mają taką takie wewnętrzne poczucie odpowiedzialności za to, co ich w życiu spotyka. I też wydaje mi się, że wszystkie te kobiety, z którymi rozmawiałam, to są kobiety, które wspierają innych. Tak, właśnie też chciałam ci, nie? To dmuchanie w skrzydła. Tak, mówisz, ale nie? to też, wiesz, to jest też celowy mój wybór, bo też nie chcę zapraszać do podcastu jakby osób, z którymi mi jakby nie klika, tylko też to są osoby, które ja naprawdę cenię i mówię o nich kobiety petardy, bo ja naprawdę je podziwiam. Więc jest, wiesz, to dla mnie też takim zaszczytem, że one się, wiesz, zgodziły wystąpić u mnie w podcaście i przekazać nam jakąś swoją wiedzę i swoje doświadczenia. Ale tak, wydaje mi się, że to jest to brak takiego niezdrowego ego, takiej walki, tylko jest tutaj raczej ta współpraca i to, że wiesz, nawet jeżeli dziewczyny robią podobne rzeczy, to ja widzę tu więcej synergii niż walki. I wiesz jeszcze co? Raczej nie spotykam się z czymś takim, że mówi się o innych ludziach. Raczej nie ma tego obgadywania. Nie wiem, czy to zauważyłaś, że jak się rozmawia o innych ludziach, nawet jeśli,
to czasem to jest może z troski, albo wiesz, jak można zrobić coś razem dla tej drugiej osoby na przykład, ale nie na zasadzie widziałaś, jak ta się ubrała, bo widziałaś, co ta zrobiła. Tu jest tyle kolorów. Nie ma zawiści takiej. Nie, wydaje mi się, że nie. Że jeżeli nawet jest ta zazdrość, to ona jest w tym pozytywnym kontekście, że co ona zrobiła i co ja mogę zrobić, żeby też tam być i może nauczę się od tej osoby, ale nie na zasadzie, żeby jej się noga powinęła. Tego w ogóle nie ma. No dobra, to tak bajkowo. A czy ci się zdarzyła taka osoba na swojej drodze, że no nie, że tutaj nie klika jednak? Wiesz co? Tak. Dubaj taki jest, że tutaj wszyscy są tacy wspaniali. Nie? Nie, wiesz co? To jest chyba tak, że ja w ogóle chyba w przeszłości bałam się w ogóle kobiet. Naprawdę. Ja zawsze byłam w męskim środowisku. Zawsze miałam kumpli, zawsze bardziej im ufałam, jakoś mniej ufałam kobietom. I nie wiem, czy to jest Dubaj, czy to jest kwestia jakiejś mojej też, wiesz, etapu w moim życiu, no bo my się zmieniamy, ewoluujemy. Ja nie jestem już tą dziewczyną, która była, wiesz, nie mam 20 lat, nie mam 30 lat, mam prawie 40 i to też się we mnie zmienia, więc ja w tym momencie już bardzo świadomie też wybieram osoby, którymi się otaczam. Więc jeżeli czuję, że nie do końca komuś mogę zaufać, albo jeżeli ktoś, wiesz, no jakieś takie wysyła sygnały, że ja się czuję niekomfortowo, no to ja po prostu nie mam ochoty przebywać w takim towarzystwie. Już takich osób raczej nie mam w swoim życiu. I chyba też nie przywiązuję do tego dużej wagi. Bo takie osoby zawsze się znajdą. One no zawsze będą, tego się nie uniknie. Natomiast to, na co ty zwracasz uwagę, no to taką rzeczywistość kreujesz w swoim życiu. Emilka, nagrałaś już w sumie 25 podcastów z super dziewczynami, chyba z jednym mężczyzną też. Tak. Powiedz mi, jak te rozmowy wpłynęły na twoje życie? Czy czegoś się nauczyłaś od swoich rozmówczyń? No pewnie, że tak. Myślę, że każda rozmowa mnie uczy bardzo dużo. Ale przede wszystkim chyba to, czego się nauczyłam, to to, że też ja nigdy nie byłam jakoś super oceniająca, natomiast to, co mnie nauczyły kobiety tutaj, że to nie jest tak, że może być jakiś wzór, że ktoś jest taki w biznesie i to działa. Bo jesteśmy tutaj tak różnorodne. Każdy jest inny, tak, no, dokładnie. każdy jest totalnie inny, ale wiesz, to jest od cech charakteru, od tego, jak się kobiety, nie wiem, zachowują, ubierają. Podejścia do wielu spraw, Dokładnie. prawda? I to jest tak, że tutaj jest tyle kolorów i te kobiety, wiesz, osiągają sukcesy, naprawdę będąc w swojej też czasami dziwności, w swojej takiej oryginalności, w tym, że to nie jest tak, że ktoś próbuje się dopasować do czegoś, bo wydaje mi się, że kobiety szczególnie tutaj, albo te przynajmniej, które wybrałam do mojego podcastu, to są kobiety, które mają chyba gdzieś to, co się o nich myśli, wiesz? I one po prostu są takie, jakie chcą być i totalnie się tym nie przejmują. Czyli rób, Czy są... co ci serce podpowiada i Chyba będzie tak. dobrze. Czy są Super. głośne, czy są szalone, czy są wariatkami, to jakby totalnie im nie przeszkadza iść potem do tej roboty i nie udawać, że jest się inną, tylko w tej swojej autentyczności osiągać to, co osiągają. No i to jest dla mnie niesamowite, bo to tylko, wiesz, pokazuje, że w autentyczności po prostu jest siła. Czyli też nie ma jednej recepty na sukces. Moim zdaniem Mieszanka nie. wybuchowa. Tak. Świetnie. A powiedz mi, spędziłaś pewnie godziny nagrywając te podcasty. Na pewno były jakieś wzruszające momenty albo jakieś śmieszne momenty, może jakieś ciekawe przykłady? No były. No wzruszające momenty to już wspomniałam, że chyba najbardziej wzruszająca była historia Magdy o jej chorobie, ale to już o tym wspomniałam, więc nie będę przytaczać tego przykładu, ale były też takie zabawne, wiesz, na początki w ogóle, jak to się wszystko wyobrażam zaczynało. sobie, tak. Jak to się zaczynało i wiesz, wzruszające było dla mnie to wsparcie, które dostałam, bo to nawet, wiesz, twój mąż, który mi pożyczał jakieś oświetlenie, albo jakieś, To takie wiesz... początki. No takie początki, albo nawet to studio, wiesz, Tak. mnie od początku zależało na tym, żeby dźwięk w podcaście był, żeby nic... Najważniejszy.
najważniejsze i żeby nikt się nie mógł doczepić do jakości dźwięku. Tak. Więc studio, które miałam na początku, no było w Alkus, w dzielnicy industrialnej i ja tam ogarniałam wszystko, wiesz, to musiałam się nauczyć, jak włączać ten sprzęt, jak go ustawiać, nikogo tam nie było z nami, no ale też, wiesz, to jest taka bardzo industrialna dzielnica, więc też się zdarzyło, że jedna z gościń zobaczyła na przykład jakiegoś szczura przed studiem, no to Chciała była uciekać. tak, więc to była taka ekstremalna sytuacja, ale też taka jedna, którą mam w pamięci dosyć mocno, była taka, że chyba opublikowałam 1 albo 2 odcinki może podcastu i odezwała się do mnie Basia Sobczak, której nie znałam w ogóle i napisała, że świetna robota, że w ogóle super, że to robię i ekstra. I ja mówię, Basia, w ogóle dziękuję ci bardzo, może byśmy się spotkały. I ona mówi, oczywiście, gdzie? Ja mówię, wiesz co, no jestem akurat w Gdańsku. Ona mówi, no to w Gdańsku, zapraszam do mojej kliniki. Ja mówię, Boże, no nie spodziewałam się, że to będzie tak łatwo. Poszłam do niej i rozmawiałyśmy jakieś 5 minut i ona powiedziała takie coś. Powiedziała, że słuchaj, ja zawsze podchodzę pozytywnie do każdej znajomości i wolę patrzeć na to, co się uda, niż doszukiwać Co się nie uda, tak. dokładnie. I ja mówię, wiesz co, Basia, myślę, że zaczynamy tak fajnie, że przypadkiem, może nie przypadkiem, mam mikrofon w torebce, może nagramy. Tak z marszu. Od razu. No I to ona mówi, profesjonalnie. Ona mówi, siadamy, nagrywamy. Mówię, dobrze. Super. Siadłyśmy w relax roomie. Mówię, Jezu, ale nawet nie mamy gdzie usiąść, bo były tylko takie fotele, wiesz, do masażu. Więc poszłam na recepcję, wzięłam krzesła, miny pan recepcjonistek, gdzie przychodzi jakaś dziewczyna i teraz bierze im, wiesz, krzesła i reorganizuje przestrzeń. No i nagrałyśmy to i Nela, córka Basi, siedziała na podłodze i przez cały ten czas nagrywała nas telefonem. Więc to jest w ogóle, wiesz, też, że no coś takiego, że jak się chce i jak to płynie i jak jest ten flow, to po prostu to się dzieje. I nadal ta rozmowa z Basią jest jedną z moich, wiesz, ulubionych. Zresztą ja chyba lubię wszystkie, więc... No to świetnie. Ja w ogóle gratuluję ci bardzo, że właśnie od takiego początku, gdzie zbierałaś sprzęt po znajomych i próbowałaś nagrywać, kończysz na takim czymś, znaczy nie kończysz jeszcze, ale jeszcze doszłaś nie. do takiego momentu, także super sprawa, naprawdę. Dzięki, ale to też, wiesz co, wydaje mi się, że to jest to, że zacznij małymi krokami i jak się przekonasz, że chcesz to robić, to wtedy można, wiesz, trochę zainwestować więcej, włożyć w to więcej wysiłku, ale jakby dla mnie też było ważne, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, czy to będzie mi się podobało, czy w ogóle to się będzie komuś podobało, czy to w ogóle ma sens. No a jakby teraz czuję, że to ma sens. Zdecydowanie ma sens. Dzięki, kochana. Czekamy na następne podcasty. Dzięki. Cześć kochana. Cześć, kochana. Czas na nasze pytania do ciebie. Tak. Więc tutaj się wspieram moim The Williams Notebook Cruellą. W którym momencie swojego życia poczułaś potrzebę transformacji z twardej chłopczycy w bardziej kobiecą wersję siebie? Co miało na to wpływ? No dobra, zawieszka na początku. Wiesz co, to chyba to nie jest tak, że ja poczułam to w jakimś konkretnym momencie. I wydaje mi się, że to był taki proces, że mi ciało po prostu mówiło, że hej, coś jest nie tak, że chyba nie jesteś w sobie, że chyba robisz coś nie do końca w swojej energii. I ja byłam rzeczywiście, wiesz, ja jestem w świecie IT od ponad 15 lat już teraz, ale też zawsze miałam wcześniej kumpli i lubiłam bardzo to męskie towarzystwo, bardzo. I nie miałam dużo koleżanek. I też w pracy jakby chyba środowisko wymagało ode mnie, żebym była w tej męskiej energii. Tylko wydaje mi się też, że my wszyscy mamy w sobie i męskie cechy, i kobiece cechy. I wydaje mi się, że można mieć te dobre kobiece, ale też są takie kobiece, które są niefajne. Jak na przykład, wiesz, wrażliwość jest super, ale już na przykład infantylność. Nadwrażliwość. Albo na przykład pewność siebie, która się kojarzy z taką męską cechą, jest okej, ale na przykład agresja nie. I teraz można to wybalansować, co jest męskie, co ja biorę i nadal to mam, bo ja nadal jestem ambitna, ja nadal jestem, wiesz, pewna siebie, ale też mam w sobie, jakby nauczyłam się też przyzwalać sobie na tą wrażliwość, na ten taki większy spokój, na tą pewność siebie, która wynika nie z siły, ale z jakiejś takiej z poczucia, że jest mi dobrze w sobie i że jest mi dobrze
jako kobiecie. I wiesz co, i wydaje mi się, że też w Polsce jednak w biznesie, ale nie wiem, czy to jest kwestia Polski, czy to jest kwestia czasu, bo może wiesz, już te prawie 10 lat, to może w Polsce też się już zmieniła sytuacja, ale jeszcze wtedy było tak, że będąc kobieca, ja czułam, że jestem postrzegana jako słabsza. Natomiast tutaj, będąc kobieca, ja jakby mam wrażenie, że to jest doceniane, że ja jako kobieta w biznesie, będąc sobą kobiecą, jestem jakby doceniana. Dokładnie tak. Znaczy, to pytanie też wynikało z tego, że zaskoczyłaś mnie w ogóle w naszych poprzednich rozmowach, że byłaś taka twarda taka chłopczyca, jesteś piękną, taką bardzo kobiecą dziewczyną. Natomiast oczywiście wynika to też jakby z mojego doświadczenia, w którym wiesz, no, całe życie byłam w mocno sportowo-męskiej branży i też jakby przyszedł taki moment w moim życiu, że tam trochę o tej kobiecości zaczęłam myśleć szerzej i ją implementować. Także, tak, bo czasami to jest praca. Tak, też no to zdecydowanie. Ale wiesz co, ja bardzo często w Polsce słyszałam, że jestem too much. Że jesteś, no ja to samo. Że faceci Dokładnie. się mnie boją. Tak. Że nie powinnam mieć tyle zainteresowań, że nie powinnam być tak aktywna sportowo, że tutaj mówię w tym języku, że takie mam stanowisko, takim samochodem jeżdżę i że jestem too much. I ja próbowałam się trochę dostosować i trochę umniejszyć. I mnie to bardzo bolało. Natomiast tutaj ja nie muszę się umniejszać. Ja mogę być too much. I ja nie jestem too much. To jestem po prostu ja. Ja miałam dokładnie, I dlatego, tak. że mogę być sobą, to ja już nie mam potrzeby żadnego udowadniania. Dokładnie i to uderzyłaś jakby w sedno takiego mojego też challenge prywatnego. Ja też słyszałam całe życie, że jestem too much, a w pewnym momencie przed taki zwrot mentalny ja stwierdziłam, może ty jesteś not enough. Tak. I that's it. No, Tak. no, dziękuję, to jest Zobacz. bardzo wspólne. I mamy takie, tutaj nie? swoją watachę. Mamy swoją watachę niezwykłych kobiet, ale też mężczyzn. Tak. I też przy tych kobietach ty nie czujesz, że ty musisz się jakoś umniejszyć, żeby Absolutnie. inna się nie czuła źle. Dokładnie. Bo każda, mam wrażenie, że jeszcze cię wspiera w tym, że ty bądź wyjątkowa. Ty po Zdecydowanie. prostu rozdmuchuj te swoje ognie. Ja to czuję. Ja tutaj przyszłam dzisiaj i ja nie czułam się na zasadzie, że Boże, jest nas tyle tutaj tych dziewczyn, za chwilę nas będzie 40 i że ja muszę coś udawać. Przeciwnie. Nie, no rewelacja. I to dzięki tobie my wszystkie jesteśmy tak mocno zintegrowane i też możemy tą indywidualność naszą zaznaczyć. Dzięki nam wszystkim. Dzięki Tak, no, naprawdę. zaczęłaś, jesteś naszą pierwszą dziewczyną z Dubaju. Zaczęłaś movement. To ja mam jeszcze jedno pytanie, żeby nie przeciągać, bo tam dziewczyny czekają. Czym częściej kierujesz się w swoich życiowych wyborach? Ciekawością i odwagą, czy raczej strachem i wstydem? A jak myślisz? Pytanie poniekąd retoryczne. Ale to jest bardzo dobre pytanie. I wiesz co... Myślę, że gdybym miała sobie też dzisiaj powiedzieć swojej młodszej wersji, to powiedziałabym się, nie przejmuj się opiniami innych. Nie przejmuj się, bo zawsze te opinie są, to jest tak egocentryczne, nikt się tobą nie przejmuje. Dokładnie. Każdy się sobą przejmuje i ta ocena innych to jest tak naprawdę o tych oceniających, a nie o ocenianych, wiesz? I dzisiaj już wiesz, no gdyby nie odwaga, no to ja nie nazwałabym swojego podcastu Dziewczyny z Dubaju. Dokładnie. Bo... Antyteza. To jest totalna antyteza, ale wydaje mi się, że... Znaczy nie, nawet nie wydaje mi się, jestem przekonana, że każdy, kto po prostu wchodzi na ten profil, kto słucha tego podcastu, on od razu wie, że to w ogóle nie obok siebie stało. I że to jest właśnie o tym, Tak. że tą odwagą i tym właśnie nie przejmowaniem się tym, co ludzie Ciekawością, myślą. co się wydarzy nowego. Tak. Dokąd ta droga ciebie poprowadzi, nas wspólnie poprowadzi. I to jest ten rozwój. I ja uwielbiam rozwój. I po prostu wydaje mi się, że bez odwagi nie ma rozwoju. No i nie ma rozwoju bez odwagi. I nie ma się czego wstydzić. No A wszystkim dogodzić się i wiesz, tak nie na koniec da. dnia każdy jest taki sam. Na koniec Dokładnie. dnia każdy ma te same lęki i jak sobie uświadomisz, że najczęściej te negatywne zachowania wynikają z jakichś traum albo nieprzepracowanych problemów, to tych hejterów zaczyna ci po prostu być szkoda. No niestety. I potem Można już mieć wiesz, lepszą pasję w życiu niż hejt. hejtowanie, tak. Ale potem już po prostu tym bardziej wiesz, że dlaczego ich zdanie ma w ogóle się liczyć. Jakby dlaczego. Dokładnie. Jeżeli ty jesteś, wiesz, wprawdzie w tym, co robisz i masz dobre intencje i wiesz, ilu osobom też to pomaga. Bo ja wiem, że to, co wy mówicie, a ja jestem takim trochę naczyniem, przez które to przepływa, wiem, ilu osobom to pomaga, bo takie dostajemy informacje zwrotne od ludzi, więc...
No fantastycznie, takie słynne porzekadło. Be yourself because anybody else is taken. Więc bądźmy sobą. No dokładnie, dokładnie. Mam kolejne pytanie. Słuchaj, Emilko, gdybyś miała możliwość zaproszenia do podcastu kogokolwiek na świecie, Wow. kto jest twoim wymarzonym gościem? I nie musi być koniecznie z Dubaju, aczkolwiek powiedzmy, że rozszerzyłabyś tematykę. Kto jest takim twoim wymarzonym gościem w podcaście? Wiesz co, ja nie mam dużych nazwisk, bo to jest trochę tak, że ja chyba nie... Ja myślę sobie, że każdy z nas na koniec dnia jest taki sam, wiesz? My wszyscy mamy te same marzenia, te same problemy na koniec dnia, te same bolączki, te same niepewności. Czasami jest nam dobrze, czasami jest nam źle i ja chyba bardziej chciałabym posłuchać historii, które jeszcze nie zostały opowiedziane, niż te historie, które już są głośne i nazwiska, które wszyscy znają. Bo wydaje mi się, że to, co... Wydaje mi się też, że świat do tego zmierza, że już nie będzie nas zachwycało to, co takie spektakularne i z fajerwerkami, tylko to, co naprawdę nas motywuje, to jest autentyczność, prawda? I te takie, i ci codzienni bohaterowie, wiesz? Bo to, jak ja się skupiam w 120 czy 150% na tobie, to ja, wiesz, ja już trochę widzę, na przykład, no, Agata, przyjechałaś do Dubaju na świeżo i ja na przykład widzę, jak ty czerpiesz z tej kultury, jak ty, wiesz, jaką budujesz relację z końmi, że uczysz się arabskiego, że bywasz w tych wszystkich galeriach sztuki tutaj, że przebywasz z Emiratczykami i na przykład dla mnie to jest tak niezwykłe, że ty, wiesz, masz na to siłę, czas i ja na przykład takie rzeczy podziwiam i na przykład moim marzeniem w tym momencie jest to, żebyś ty wystąpiła w podcaście i opowiedziała o swojej drodze. Bardzo mi miło, bardzo nie spodziewałam się tego, ale dziękuję bardzo. Super odpowiedź, też mi ona jakby ze mną rezonuje, bo ja, jak wiesz, pochodzę z tego backgroundu designu i wydaje mi się, że też ten czas takich stararchitektów, tych designerów, takich sławnych, wielkich jest, to już jest koniec i teraz prawdziwe historie, autentyczność są takimi wartościami, które się liczą, więc... Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że już to takie, wiesz, igrzyska, po prostu krew, śmierć, nie wiadomo co, już ludzi po prostu nie... To już nie jest ta rozrywka, która już... Mamy tego tak dużo, wszyscy tu social media, że my po prostu chcemy zobaczyć, jak jest naprawdę. Ja chcę poznać tą prawdę i ten prawdziwy jakby challenge, problem i to, jak ludzie sobie, wiesz, radzą z jakimiś swoimi życiowymi wyzwaniami, a nie to, że to jest po prostu wyreżyserowane i jakieś pod publikę. Ekstra, fajnie. No to być może się zobaczymy w twoim podcaście. Super, zapraszam. Fajnie, bardzo miło. Dzięki. Dzięki. Jak sobie radzicie? Wiem, że masz męża. Z byciem tutaj, z relacją. Jest tu dosyć ciężko, środowisko jest bardzo szybkie. Więc może jakieś tipy. Ja z mężem dopiero jestem tu od 9 miesięcy i oboje jeszcze próbujemy się odnaleźć, wspieramy siebie, ale wiadomo, jest bardzo tak demanding, dużo pracy, więc może jakiś tip, żeby być w tej relacji, być, wiesz, dla siebie. Może byś coś mogła podpowiedzieć. Ja nie wiem, czy jestem najlepszą osobą do dawania, wiesz, rad, bo to każdy ma jakby swoje, wiesz, swoje życie, swoje wyzwania, każdy z nas jest inny. No, chyba taka rada, wiesz, żeby po prostu być blisko siebie, to jest bardzo takie klisze, ale żeby rozmawiać i żeby mocno priorytetyzować to, co jest ważne, bo Dubaj, no to jest po prostu centrum pokus i można się tak łatwo rozproszyć i zboczyć z toru jakby, co jest w życiu ważne, no ale wydaje mi się, że my jako w ogóle Polacy chyba mamy jeszcze takie wartości dosyć mocno wbudowane i my jeszcze na szczęście całe naprawiamy, a nie wyrzucamy. I ja myślę, że to jest to, że jak spotykasz w życiu kogoś, kto jest ważny dla ciebie, no to zawsze będą problemy, bo to nie jest tak, że jest tylko idealnie. My się, wiesz, też kłócimy i w ogóle nie jesteśmy jakby idealnym związkiem, natomiast wydaje mi się, że my chyba nie bierzemy pod uwagę, że mogłoby nas nie być. Okej, super. Myślę, że racja, co mówisz. Nie ma idealnych związków. Są tylko związki, które pracują, żeby być gdzieś razem, żeby cały czas być razem, tak? Dobra, a teraz mam do ciebie drugie pytanie. Ja jestem tu nowa, właśnie mija 10 miesięcy.
budowanie relacji. Już nie jestem najmłodsza, nie jestem jakby studentką, żeby łatwo było poznawać ludzi. Budowanie relacji, spotykanie nowych ludzi, utrzymywanie tych relacji. Jakie są twoje rady? Bo ty jesteś już tutaj długo, masz super wielką zbudowane community, więc jakiś tip związany z tym, jak utrzymać relacje, jak je budować? No w ogóle Karinka, ja się bardzo cieszę, że jesteś w naszym, wiesz, i networku, i community, i też jest mi bardzo miło, bo wiem, że trafiłaś do networku przez mój podcast, więc Tak. w ogóle super i wielkie też dzięki, że tu jesteś i że budujesz jakby to, co tutaj razem tworzymy, więc myślę, że jesteś w super miejscu. No jak ja tutaj przyjechałam, to takiego czegoś nie było takiego, wiesz, wspierającego środowiska, chociażby tutaj Polaków, tak jak mamy teraz, więc to jest super, ale wiesz co, mnie się wydaje, że ja w tym momencie tak patrzę na to, że ja nie mam problemu z tym, że tych ludzi nie ma. Nie wiem, czy ty masz taki problem, że tych ludzi nie ma, tylko raczej, żeby dojść do tego, kto jest w twoim życiu naprawdę ważny i żeby po prostu te znajomości priorytetyzować, żeby też nie dać się na koniec dnia rozdać. Bo jakby nie patrzeć, trochę tą energię się rozdaje, z im większą ilością osób się spotykasz. No i dla mnie to jest istotne, że ja mogę mieć znajomych, mogę mieć network, mogę mieć koleżanki, ale żeby te najważniejsze dla mnie osoby, one wiedziały, że są dla mnie najważniejsze. Super. Myślę, że wiesz co, na początku jest trochę inaczej, bo jednak już patrzysz przez pryzmat X lat. Ja na początku muszę jednak dawać bardzo dużo energii, wiesz, no nie mogę kancelować spotkań, no bo wiadomo, nie zbuduję tak relacji, więc na początku jest taki bardziej znalezienie balansu, czy też odpowiadamy energetycznie, czy chcemy dawać tą energię, czy nasze spostrzeżenie na świat jest takie same, więc myślę, że początki są bardzo trudne, jednak jak się przylatuje z innego kraju, zostawia się całą tą swoją siatkę znajomych gdzieś daleko i tu trzeba budować to od początku. Ale masz rację, jestem w super miejscu, dzięki tobie też i cieszę się, że mamy taką wielką polską powiedz, kochana, społeczność. co ciebie zaskoczyło i teraz jak wiesz, przez te 10 miesięcy coś się zmieniło? Myślę, że najbardziej mnie zaskoczyło to, że tęsknię za domem. Mieszkając w Londynie, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że mogę latać na weekendy. Bardzo dużo znajomych też do mnie przylatywało. Bilety są o wiele tańsze, lot trwa 2 godziny, więc to można po prostu zrobić piątek, poniedziałek. Tu niestety już takiej możliwości zbytnio nie ma, bo nie wyobrażam sobie lecieć 8 i 7 w jedną stronę, plus cena też za bilet nie jest taka, że można latać co miesiąc. Więc jakby ja tak tęsknię za domem, więc w ogóle nie mogę się doczekać wakacji. I myślę, że nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo ciężko jest budować relacje od podstaw. Czyli ja muszę naprawdę poświęcić czas, no nie mogę kancelować, to jest trochę tak jak rozmowa kwalifikacyjna, pójście na randkę, trzeba wszystko po kolei odkrywać. Tak. Ja też jestem taką osobą, która się wylewa zazwyczaj, czyli jakby nie ma ze mną tematów tabu i też takich ludzi lubię. I bardzo ciężko czasami mi zaakceptować kogoś, kto jakby on ma swoje granice też, więc ja też muszę jakby robić step back, żeby no dać komuś przestrzeń, żeby mógł powiedzmy rozkwitnąć jak ta przysłowiowa róża, tak? Więc też się tego uczę, bo zazwyczaj ja jestem taka bardzo jakby no, jak wulkan się wylewam, powiedzmy tak, a teraz widzę, że ludzie na przykład są jak taka wolna erupcja, że potrzebują trochę czasu, że to tam pyrkną, tutaj coś poleci, mała lawa i ja też tego się tutaj uczę, także też to jest bardzo ciekawe. No i jednak, no wiesz, no, jestem prawie przed 40, przeprowadziłam się tutaj i buduję od nowa relacje i muszę szukać tych właśnie kontaktów, znajomych, starać się być zawsze też dostępna, co Ale myślę, że nie jest łatwe. Tak, ale myślę, że w ogóle Dubaj jest takim miejscem, że on wspiera to, czym ty jakby wibrujesz. Więc znajdziesz po prostu tą swoją grupę na 100% i taka, jeżeli pytasz o radę, to mi się wydaje, że w ogóle tutaj też fajnie jest budować takie swoje społeczności wokół zainteresowań. Że wiesz, ja mam tutaj grupę, nie wiem, tutaj jest grupa Wake'a, tu jest grupa pustynia, grupa gotowanie i jakby wokół tych grup i te grupy czasami się przeplatają, a czasami nie. Masz rację, masz rację. Dziękuję. Dziękuję, dzięki. Cześć Emilia. Cześć. Powiedz mi, jesteś introwertyczką czy ekstrowertyczką? A jak myślisz? Oj, to jest pytanie do ciebie, nie do mnie. Odbijam piłeczkę. To jest pytanie do ciebie, nie do mnie. Jak to wpływa na rozmowy z twoimi gościniami? Wiesz co, no wydaje mi się, że no ja jestem taką otwartą osobą, ja z każdym nawiążę jakiś, wiesz, kontakt i nie z każdym pewnie się dogadam,
ale ja mam taką chęć w sobie poznawania ludzi i rozmowy z ludźmi. Ale wiesz co, ale też potrzebuję dużo ciszy. Że to jest tak, że wydaje mi się, że te 20% u mnie to jest to, że ja wychodzę do ludzi i rozmawiam, bywam z ludźmi, ale te 80% ja jestem sama ze sobą. Jestem ze swoimi myślami, jestem ze swoją pracą wewnętrzną, ze swoją jogą, odpoczynkiem, psem, naturą i ja myślę, że to jakby ile czasu sama ze sobą spędzam, no to mi daje po prostu jakiś taki balans i spokój, którym jestem potem w stanie przekuć czy na pracę, czy na jakieś aktywności dodatkowe. No i no tak jak mówię, ja nie potrafiłabym być cały czas z ludźmi. Ja muszę mieć po prostu czas sama i Czyli ze sobą. kręci cię to, ale lubisz i potrzebujesz odpocząć bardzo, prawda? Tak, tak. Co ja totalnie rozumiem. Bo jak coś zrobię, to potem wiesz, 2 dni mnie nie ma. No dokładnie, dokładnie. Także wiesz, nawet to widać czasami, wiesz, na Instagramie, że ja mam takie zrywy, że weekend jest taki, wiesz, że jestem z wami, z ludźmi, dzieje się, a potem na przykład cały tydzień mam tak, że ja potrzebuję się wyciszyć, potrzebuję mieć czas na mój sport, na moje rzeczy, na moją rodzinę, wiesz, i zasada Pareto, 80-20 dla mnie. Czyli jesteś introwertyczką. Nie wiem, Taką sangwinikiem troszeczkę. chyba według tej topologii psychologicznej to chyba jestem sangwinikiem, ale to można by było. Już nie będziemy wchodzić w szczegóły. Dobrze, ale to wiesz, to chyba nigdy tak nie jest, że się jest albo tak, albo właśnie, tak. To zawsze dokładnie. ma się takie cechy mieszane, zazwyczaj, prawda? Tak. I też różne chyba sytuacje triggerują w nas różne zachowania często, ale jestem bardzo na pewno otwartą osobą i bardzo ciekawą świata i ludzi. Co widać w twoich podcastach. Dzięki. Dobrze, to kolejne pytanie mam do ciebie. Duże, głębokie. Ile emocjonalnie kosztuje cię tworzenie tego projektu, prowadzenie tego podcastu? Powiedz coś więcej o tym. Wiesz co, no kosztuje. To jest tak, że z zewnątrz takie rzeczy wydają się, wiesz, proste i wydają się, że to jest sama tylko przyjemność i to jest przyjemność i to jest niesamowita satysfakcja i nie chcę tutaj się teraz, wiesz, stawiać w jakiejś takiej sytuacji, że ojej, jest mi tak źle, bo tyle pracy muszę wykonać. Nie, bo to jest mój wybór i ja chcę to robić. Ale wiesz, no zależy mi na tym, żeby to było dobrze zrobione, żeby te tematy były ciekawe, żeby moje rozmówczynie czuły się dobrze, żeby też porozmawiać na takie tematy, które dla słuchacza będą wartościowe, a nie żeby to było tylko taka rozmowa, wiesz, jakby o niczym. No i to jest dla mnie też nauka. Ja skoczyłam po prostu na główkę, na głęboką wodę. Nie wiedziałam, jak się nagrywa podcast. Wiesz, nie jestem dziennikarką, więc dla mnie to była totalnie nowa przygoda i trochę takie zredefiniowanie też tego, czym się zajmuję, bo z takiego świata IT, zarządzania projektami, pracy z klientem do rozmów, ale to też jest dla mnie, wiesz, taki powrót do tej mojej psychologii, mojego wykształcenia, do coachingu, do zadawania pytań, więc to jakby to, gdzie moja dusza mnie wołała, no to się jakby zmaterializowało w tym podcaście. Tak, bo ja nawet pamiętam naszą rozmowę. Pierwszy raz, jak ty mi o tym wspomniałaś, w Gruzji bodajże? Tak, na nartach. W swoim projekcie. To w ogóle była jeszcze abstrakcja w tym momencie. To była się abstrakcja. Tak super rozwinęło. I to, że powiedziałaś, że nie jesteś dziennikarką, ja myślę, że wiele osób myśli, że jesteś. Myślisz? Ojej, dziękuję bardzo. Bynajmniej to jest to, co moja mama mówi. Ty się nadajesz do telewizji, do radia, bo mówisz z taką... Wiesz co, z taką pewnością siebie i tak czysto i wyraźnie i klarownie, oj, dziękuję. Że moja mama słucha podcastu, mówi, Jezu, ja tak jakbym te dziewczyny znała. Po takiej naprawdę, tak fajnie te historie tworzysz. Dziękuję, Madzia, i podziękuj mamie, zresztą się znamy, więc ja ją sama uściskam. Dziękuję bardzo, ale wiesz co, to też jest taki jeden komentarz, przytoczę. Koleżanka akurat, która mieszka w Zurychu, słuchała naszego podcastu w mieszkaniu, akurat się pakowała na jakiś wyjazd i podgłosiła ten podcast, bo chciała go dobrze słyszeć i przyszli do niej sąsiedzi i poprosili, czy mogłaby tą imprezę z koleżankami trochę ściszyć, bo jest za głośno i ona mówi, że to nie jest impreza, to jest tylko podcast, ale to trochę też pokazuje, że rzeczywiście dostaje bardzo często taki feedback, że ludzie, którzy słuchają, czują się, jakby siedzieli z nami na tej kanapie i byli częścią tych rozmów i to jest dla mnie bardzo duży komplement, docenienie i bardzo się Tak, dlatego też właśnie moje pytanie, bo w tych audycjach, w tych podcastach jest tyle
emocji, tyle przemyślenia tak naprawdę i tyle przemyśleń, które one potem powodują, że to emocjonalnie musi mieć jakiś efekt, wiadomo, nawet żeby wypocząć potem, jak przeprowadzić tą rozmowę, bo to jednak jest bardzo dużo emocji, które się wymieniają. Tak, no i wiesz, czasami jak sobie dorzucę do pieca, że tak powiem i wiesz, ja mam tendencję do pracoholizmu i po prostu sobie czasami ustawiam 4 podcasty pod rząd. Zresztą przecież pierwszy sezon nagrałam w miesiąc. To był tylko maj ubiegłego roku i nagrałam, wiesz, 10 odcinków. No to teraz też miałam taką sytuację, że styczeń i luty nagrywałam bardzo dużo. No i potem prawie 2 miesiące byłam chora, bo jednak ten mój organizm pokazał mi, że hola, jakby musisz zwolnić. No i czasami, wiesz, jak jest takie... Bardzo podziwiam w ogóle podcasterów, którzy na przykład nagrywają 2-3 odcinki tygodniowo, bo tak właśnie jak mówisz, to się wydaje, że to jest tylko godzinny podcast, ale jakby obciążenie emocjonalne rzeczywiście jest spore. Fajnie być po drugiej stronie tak w ogóle. Więc pytanie ode mnie. O podcaście wiem dużo, bo jestem przy tym powiedzmy w miarę regularnie, ale pytanie o ciebie, bo to jest najważniejsze. Ty jesteś sercem tego podcastu. Jestem naczyniem, przez które przepływa ta wasza mądrość. Wiesz co, też zgadzam się, ale gdyby nie ty, no to by nie było tego podcastu. Więc żeby ludzie cię poznali bardziej, gdybym miała wymazać wszystkie łatki określające typu imię, hobby, praca, narodowość, ile masz lat, twoje pasje. Co byś o sobie powiedziała? Kim jest Emilia? Jak byś siebie opisała? Ale myślisz, kochana, że bez łatek, bo mówimy o łatkach, bez jakichś ról, w które się wcielamy, jesteśmy w stanie być kimkolwiek? Jakby nie jestem w stanie nie być siostrą, nie jestem w stanie nie być córką, nie jestem w stanie nie być żoną, nie jestem w stanie nie być przyjaciółką. Jasne, zgadzam się, ale kim jest Emilia? Co o sobie myślisz? Kim ty jesteś? Co o sobie myślę? Ja. Tak. O wow, dobra, to zmienia kontekst tego pytania. Wiesz co, ja myślę, że ja mam dobre intencje, wiesz? Ja myślę, że ja w takiej trochę swojej naiwności do tego, że lubię wierzyć, że ludzie są dobrzy, tak chyba podchodzę do świata i wiem, że mogę się sparzyć i pewnie sparzyłam się, wiesz, żyję na tym świecie prawie 40 lat, więc się gdzieś tam sparzyłam, ale i tak nie mam zamiaru się zmieniać i myślę, że świat mnie nie zepsuł na tej zasadzie, że ja się boję ludzi albo im nie ufam, tylko naprawdę wychodzę z sercem do ludzi i mam dobre intencje. I jestem idealistką. Jestem na pewno idealistką. Idealistka, okej. Jestem na pewno idealistką. Chcę wierzyć, że... I myślę, że to do mnie wraca, wiesz? Myślę, że ja się po prostu na tym skupiam, że jest fajnie, że ludzie są dobrzy. I tak jak już wcześniej mówiłam przy okazji innego pytania, że nie chcę skupiać się na tym, co jest negatywne wokół mnie. Że zawsze gdzieś tam się pojawiają takie momenty, ale jakby po co przywiązywać do tego wagę? Że to jest trochę tak, że where attention goes, energy flows i ja w to bardzo wierzę. Czyli to, na czym się skupiam, to rzeczywiście jakby to rośnie. Mamy idealistkę, optymistka. Kim jest Emilia? Jedziemy dalej. No wiesz, na pewno jestem wrażliwa bardzo. To chciałam usłyszeć. Nie jestem bardzo wrażliwa. Wiesz, te historie mnie poruszają. Ja nie robię tego wiesz, nie stworzyłam tego podcastu z jakichś takich pobudek, że chcę być, nie wiem, sławna albo bogata dzięki podcastowi, tylko z poczucia jakiejś takiej misji i z takiej prawdziwej ciekawości tymi kobietami i z tego, że ja po prostu chcę się od nich uczyć, bo ja sama się od nich uczę, wiesz? I to, że te rozmowy też są takie, wydaje mi się, że są szczere, to też wynika z tego, że ja jakby chcę też empatycznie sprawić, że te dziewczyny będą się czuły po prostu dobrze i ja chcę je postawić w jak najlepszym świetle. Ja nie bez powodu mówię, że jesteście dziewczynami, kobietami, petardami. Ja o was naprawdę tak myślę i często wy o sobie jeszcze tak nie myślicie, a ja was... Ja myślę. Wiem. Ja nie mam z tym problemu. Ale nie zawsze tak było. To też była praca. Dużo wcześniej nie, ale to była praca, którą każdy sam powinien zrobić, także no tak na marginesie. Tak, ale jak masz wspierające środowisko wokół siebie, to jest po prostu łatwiejsze. Też może być. Dobra, mamy idealistka, optymistka, wrażliwa, empatyczna. Kim jest Emilia?
Trochę jestem samolubna. Trochę jestem egoistką. W sensie takim, że... ale myślę, że takim zdrowym taką zdrową egoistką. W sensie takim, że dbam o swój spokój, że dbam o swoją przestrzeń, że też staram się być otwarta, ale nie rozdzierać tej energii w nieskończoność, bo to jest moja energia i ja muszę o nią dbać. Więc pod tym kątem jakby no, nie będę przyjaciółką każdego, każdej, tylko mam swoje wąskie grono, o które bardzo dbam i dbam o tą prywatność, że jakby rozmawiam z ludźmi, ale dbam o to, żeby osoby dla mnie najważniejsze czuły, że one są priorytetem w moim życiu, więc... Okej, dobrze. Lubisz siebie? Lubię siebie. Lubię siebie i już to powiedziałam też wcześniej, że absolutnie, że każdy chce być najlepszą wersją siebie, ale ja wiem, że ja nie będę taką perfekcyjną wersją z zewnątrz, na zasadzie, że będę się podobać wszystkim, że każdy będzie mnie lubił i że będę zawsze wyglądać dobrze i że zawsze mówić tylko elokwentnie i że zawsze będę miała dobry dzień i że będę miała tylko najlepsze cechy. No nie, no po prostu nie, ale no lubię siebie, no lubię siebie z moimi plusami, ze swoimi minusami. Myślę, że jakby nie moje minusy, to by nie było tego wachlarzu, który mnie tworzy. I Kto ma minusy? To są nasze humory. To nie są minusy. Ale to jest najważniejsze, że sobie lubisz. Także tyle. Myślę, że ludzie poznają cię trochę bardziej, bo to jest takie odsłaniające pytanie, ale myślę, że ludzie też tego chcą, potrzebują, żeby pokazać też siebie. Także tyle. Więc tak, pytanie ode mnie. Czy jeżeli mogłabyś sobie przygarnąć jakąkolwiek cechę albo umiejętność od którejkolwiek z twoich gości, bez żadnej pracy nad sobą, co by to było i dlaczego? Okej. Wiesz, to jest tak, że ja podziwiam wiele cech w moich gościniach, które mnie inspirują i które sobie właśnie bardzo cenię. I może kiedyś chciałabym przygarnąć którąś z nich. Ale wiesz co, tak sobie myślę teraz, że chyba ja mam swój taki wachlarz, który jest, i każda z nas ma taki swój wachlarz i zastanawiam się, czy jakby tą wajchę przesunąć w inną stronę, to czy on nadal byłby ten mój, wiesz o co chodzi. I ja chyba, podam ci przykład. Jako że pracuję w takim technicznym środowisku, no to spotykam bardzo wielu, nazwałabym ich geniuszy, specjalistów w swojej dziedzinie, takich top w IT na przykład. I kiedyś pracując w takim środowisku myślałam sobie, ja też chcę być specjalistką. Ja chcę być super w jakiejś dziedzinie. I bardzo się męczyłam, bo ja nie jestem specjalistką. I jak odkryłam w sobie, że ja nie muszę być wcale tą specjalistką, że ja nie muszę być dobra w jednej rzeczy. Ja jestem od łączenia kropek, ja jestem menadżerem, ja jestem od zarządzania projektem, zespołem, budżetem, jakością, jestem od budowania relacji, od usuwania przeszkód. I powiedział mi to kiedyś mój szef, że wiesz, jak się czegoś nie da zrobić, to daj to Emilii, ona znajdzie drogę, jak to zrobić, bo ona jest jak buldożer. I tak sobie pomyślałam, i to jest moja siła. Więc ja nie chcę już być tą specjalistką. I w momencie, jak sobie to uświadomiłam, to zaczęłam czerpać satysfakcję z tego, co robię, ale też zmieniłam sposób pracy, bo pracuję teraz tak, że jestem ja od zarządzania i zawsze mam w duecie specjalistę, który jest świetny, albo która jest świetna w tym, co robi. I moją rolą też, i ja lubię to robić, jest jakby sprawianie, że ta osoba czuje się jeszcze świetniej w tym, w czym jest dobra, a ja jej tego nie odbieram. Wiesz, tu nie ma jakby konkurencji, tylko jest totalna współpraca. Dlatego jak myślę sobie dzisiaj o jednej cesze, którą chciałabym od kogoś mieć, nie chcę tego już. Albo na przykład kiedyś myślałam sobie, jak ja zazdroszczę takim osobom, które umieją tak sobie wszystko przeanalizować za i przeciw, bo ja raczej decyzje podejmuję sercem i intuicją. A dzisiaj myślę sobie nie, bo może nie podjęłabym części z tych decyzji, gdybym tak wszystko analizowała i to też nie jest moje, więc jak coś nie jest moje, to nie będę tego forsować. I wydaje mi się, że to też jest piękne, że my wszystkie mamy właśnie ten swój wachlarz i tą swoją różnorodność i kiedyś bardziej, a dzisiaj myślę sobie, że ja po prostu lubię siebie. No, nie jestem perfekcyjna i nie będę dążyć do tego, żeby być idealna, bo myślę, że w tej naszej nieidealności to jest właśnie to piękno. Bardzo mi się podoba twoja odpowiedź. I też mi się bardzo podoba to, że właśnie jak się spotykamy razem, najczęściej potrafimy sobie
każda coś od siebie dać zupełnie innego i to działa i znajdujemy jakieś rozwiązanie, czy w ogóle wpadamy na jakiś super pomysł, bo każdy przynosi No coś właśnie, innego. Więc... wiesz, ja na przykład do Virginia organizujemy coś i ja wiem, że ty jesteś świetna w organizacji takich, wiesz, eventów, no to poproszę ciebie o pomoc. Ty na przykład tobie to sprawia, wiesz, przyjemność, Dokładnie. a mi coś nie sprawia przyjemności, to dlaczego ja mam siebie forsować? A też chyba się z czasem nauczyłam, że ludzie lubią być proszeni o pomoc w ogóle. Tak. Że my lubimy pomagać, że wiesz, że wręcz czujesz się taka niedoceniona, jeżeli twoja przyjaciółka na przykład nie poprosi cię o pomoc, prawda? Więc jakby, no fajne jest to, że my możemy sobie nawzajem jakby pomóc w tych rzeczach, w których każda z nas jest dobra. Nie, no to na pewno sprawia radość. Mam jeszcze jedno pytanie, bardziej o Dubaj. Co było jedną z rzeczy, do której ci się było najciężej przyzwyczaić w Dubaju? Bo zawsze mówimy raczej o tych pozytywnych rzeczach tutaj. A czy było coś, może niekoniecznie negatywnego, ale coś, do czego było ci się bardzo ciężko przyzwyczaić? Tak, no myślę, że nadal się nie przyzwyczaiłam do pogody latem. Nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Po prostu jak tylko mogę, to uciekam latem z Dubaju. Do tego nie jestem w stanie się przyzwyczaić. Nie lubię też korków w Dubaju, wiesz. Najchętniej to bym po prostu pracowała z domu i była na swoim osiedlu i się z niego nie ruszała, bo korki potrafią być uciążliwe. No to myślę, że to są no głównie takie chyba rzeczy, do których ciężko było mi się przyzwyczaić. No i wiadomo, na przykład to, że jak jadę do Europy, to zachwyca mnie błękitne niebo, bo tutaj jednak jest takie piaskowe niebo i widać czasami ten piasek w powietrzu. Jakość jedzenia, szczególnie wiosną, jak są nowaliki w Polsce, to też jest, wiesz, inna, no bo jednak trzeba to powiedzieć, że teraz już Dubaj zaczął produkować swoje jedzenie, ale najczęściej to jest jednak importowane jedzenie, prawda? Więc to jest ta inna jakość. No ale mimo wszystko jakby te plusy, które są tutaj, no to chyba rekompensują to, do czego się przyzwyczaić nie można. Balans pozytywny na pewno. Tak, zawsze. I czy możesz mi też powiedzieć, czy prowadząc ten podcast nauczyłaś się czegoś nowego o sobie i co najważniejszego dał ci ten podcast jako projekt? No, najważniejsze to jest to, że wiesz co, to jest na pewno kreacja. To jest na pewno to, że ja coś tworzę. Że mam wrażenie, że wiesz, pracując w korporacji przez ponad 15 lat, to jednak zawsze mimo wszystko jesteś w jakimś takim schemacie i jakichś strukturach, którym musisz się poddać, a ten podcast jest od początku do końca mój. I oczywiście tworzą go też kobiety, które zapraszam, osoby, które zapraszam, ale to nadal jest moja jakby przestrzeń i to ja decyduję, o czym jakby chcę rozmawiać, ale też jakie wartości chcę przekazywać w tym podcaście i mam takie poczucie jakiejś takiej misji, że to coś ludziom daje, bo takie informacje dostajemy i też, wiesz, nie spodziewałam się też tego, że gościnie tego podcastu, że to im tak dobrze zrobi. Wiesz, bo często jakby dziewczyny, to ty możesz powiedzieć może Virginia, czy ty dostałaś dobre informacje zwrotne po podcaście, czy negatywne? Z czym ty się spotkałaś? Tak, raczej większość pozytywnych i też tak jak ty mi mówiłaś parę razy, że jednak dużo osób mówi, że to ich zainspirowało do czegoś, żeby czegoś spróbować, zrobić coś nowego, nie bać się, wiesz, skoczyć jednak na tą głęboką wodę, więc jak najbardziej myślę, że to, co robisz, na pewno pomaga wielu ludziom. Dzięki, no to właśnie, wiesz, no to dla mnie to jest właśnie takie trochę poczucie misji i takiej kreacji, ale też czego mnie to nauczyło, to tego, że no nie ma jednego przepisu na sukces i nie ma jednego przepisu na bycie super, że każda z nas jest tak inna, to jest totalnie inna jakaś mieszanka wybuchowa i to też jest tak, że ludzie niosą ze sobą niesamowite historie, że to, co widzimy na zewnątrz, to jest po prostu czubek góry lodowej. I że te opowieści i to, jak naprawdę komuś poświęcasz czas, bez telefonu, bez prześcigania się w jakimś, wiesz, w przerzucaniu argumentami, tylko po prostu skupiasz się na tej osobie i wyciągasz z niej te informacje, no to czasami potrafi odkryć tak niezwykłe rzeczy, że no one mnie niezmiennie zaskakują. Tym bardziej, że my też ci mówimy nie tylko pozytywne strony, ale też te, wiesz, ciężkie chwile, które gdzieś tam były po drodze. Dokładnie. Więc to też jest gdzieś tam ciekawe. A teraz słyszymy drugą wersję od ciebie. W sensie drugą stronę historii. Tak. Dziękuję bardzo. Dzięki Virginia.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Jeśli zainteresowała Cię ta historia, to mam do Ciebie prośbę. Podziel się nią ze znajomymi i zostaw pozytywną ocenę. Zachęcam Cię również do subskrybowania kanału, a także do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie Dziewczyna z Dubaju. Adres znajdziesz w opisie tego odcinka. Do usłyszenia, pa!